Witam widzowie na moim kanale Gameborn po długiej przerwie. Dzisiaj taki krótki materiał testowy. Jeszcze nie oddaję wszystkiego w ręce bota. Znaczy nie odbieram jeszcze botowi z rąk. Już moja. W tej chwili przejęłem. Dzisiaj aglomeracja warszawska. Długo mnie nie było na kanale, niestety. Problemy techniczne. No i cóż, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, moja płyta główna, musiałem ją wymontować, spakować i do serwisu. No ale cała procedura by trwała pewno z miesiąc, za czym mi oddadzą naprawioną, o ile w ogóle będzie naprawiona. No i kupiłem kolejną płytę, a w poniedziałek wyślę tą starą nową płytę do serwisu. No, płyta była widać z folijkami, wszystko w oryginale. No ale niestety tak teraz robi się rzeczy, niestety już kiedyś pokazują czasem na filmikach z fabryk, jak w laboratoriach komputery w czystych warunkach składają. Procesory, fabryki procesorów pokazują, no ale usterki się zdarzają. Dobrze. Możemy jechać. Możemy, nie możemy. Nasz skład jest w tej chwili odhamowany. Jeszcze tam pendolino. Mam nadzieję, że jakość nagrania będzie dobra. Jest żółte światło. Możemy jechać. No myślę, że zamieszczę bez względu w jakiej jakości to będzie. Zamieszczę filmik. No jest to taka awaria. Jako osoby, która tworzy w internecie, też jest to jakaś strata. No i poprzednia płyta też miała taki problem, że jakieś przycinki były. Tutaj wygląda to lepiej. No być może producent tamtej płyty nie do końca sterowniki były dobrze napisane wszystkie. No tutaj widzicie, też jest przycinka mała. Odnośnie grafiki też poczyniłem pewne działania. No i w poniedziałek powinna dotrzeć do mnie karta graficzna, która już mi zapewni niezniszczalność, że tak powiem.
No ale nie powiedziałem o trasie, którą dzisiaj jedziemy. Warszawa Grochów, Skierniewice. Skład 127 ton, 64 metry. Koleje mazowieckie. No poruszamy się w aglomeracji tutaj warszawskiej. No i trasa jest o tyle przyjemna, że praktycznie zatrzymujemy się na każdej stacji. Ale faktycznie wydaje mi się, że lepiej to działa tu wszystko. Jak widzicie, czasem zdarzą się przecinki, ale to już no zobaczymy, jeszcze karta graficzna dojdzie, czy też to będzie się działo. No, kolejna płyta główną, którą kupiłem. Można powiedzieć, jest z podobnego źródła. Z firm, które kooperowały ze sobą. Stanowiły kiedyś monolit. Ja tu nie chcę wymieniać też nazw firm i tam robić jakiejś negatywnej propagandy. No ale jeżeli ktoś się wczyta w internet, to domyśli się, jaka to była firma. W tej chwili mogę jeszcze powiedzieć, że w tej chwili mam płytę główną Asusa. W moim starym komputerze też miałem kiedyś płytę Asusa. No i bardzo miło ją wspominam, nic się nie działo. Zresztą do dzisiaj mam ten drugi komputer. No jesteśmy na stacji Warszawa-Włochy, możemy się rozejrzeć trochę. Nie znam tej dzielnicy Warszawy. Jakoś mnie nie... Raz w życiu bodajże przejazdem parę razy byłem, ale tak zwiedzać Warszawę to chyba tylko raz byłem na wycieczce. No i jakoś mnie nie ciągnie do wielkiego zgiełku. Możemy troszkę zluzować. No ale jak widzimy, wygląda tutaj Warszawa-Włochy na obrzeża. Dobrze, możemy. I zamykamy drzwi. No fajny ruch jest. Mamy 40 w tej chwili. Krótka przycinka.
Ale tak jak mówiłem, tu już też jakieś rzeczy są najprawdopodobniej doczytywane z internetu, zresztą jest to rozgrywka na żywo na serwerach. No tu zawsze będą przycinki drobne. No, czytałem dzisiaj jakiś artykuł w sensie na forach o hejcie tam. Który spływa na twórców gry. Ja myślę, że to trochę tak jak z politykami. Jak się naobiecują i później nie wykonuje się tego, co się obiecało, to tak to wygląda właśnie. Na pewno co do samej produkcji, no to tutaj raczej nie ma wątpliwości. Gra się raczej podoba wszystkim. Wiadomo, są tam jakieś małe uchybienia i też chodzi o te właśnie obietnice. Być może autorzy za szeroko podchodzą do wszystkiego. Częstsze aktualizacje, tak jak w grze Trans-Siberian Railway Simulator. Tam jest częstsza aktualizacja. I ja już tu nie mówię o dodawaniu nowych elementów, ale o po prostu łataniu jakichś rażących błędów. No ale firma robiąca Syberian na pewno jest chyba doświadczoną bardziej firmą. Też można to zrzucić na to, że wiedzą, mamy hamowanie, są dłużej na rynku. No i bardziej wiedzą, jak ten rynek funkcjonuje. No nie doceniłem hamulców. No, dopiero teraz mogę się zatrzymać. Krótki postój, minutkę opóźnienia nabyliśmy.
A najbliższe miejsce zatrzymania Piastu. Bardzo przyjemna trasa. Dolino poszło. Jesteśmy lokalnym dzisiaj pociągiem. No i lubię takie trasy. W Pruszkowie widzimy, ktoś siedzi dzisiaj. Mamy z soboty wieczór. I liczba graczy jest dość duża, nawet na takich serwerach jak PL2, PL3. No, możemy pomału hamować. No dość późno. O, teraz możemy się zatrzymać. I tym razem prawe drzwi. Postój króciutki. Minutka, kolejne opóźnienia. Piastów. Rozejrzyjmy się. Dzisiaj spróbujemy za pomocą gry SimRail trochę zobaczyć tą podwarszawską aglomerację. No i Pruszków, zobaczymy. Tutaj boty nas fajnie puszczały. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w zderzeniu z kierującym ruchem, żywym człowiekiem, że tak to nazwę. No co do hejtu na grę, no myślę, że co do samej produkcji, no nie można mieć tutaj większych zastrzeżeń. Ja myślę, że tu produkt też się na tyle udał, jakby była jakaś marna gra, to by nie było takich emocji wokół niej. To też w ten sposób autorzy powinni patrzeć na ten hejt, że wszyscy chcą więcej, po prostu jak najszybciej więcej, każdy chce zobaczyć swoją miejscowość. Jakby był produkt do niczego, to nie byłoby hejtu nawet. Chwilowe tylko krytyka i tyle by było. Pruszków dojeżdżamy. A spróbujemy zbić do 50. Taki szybki pośpiech nas mija.
No, zbliżamy się do miejsca. Możemy już się zatrzymać. Jesteśmy w Pruszkowie. Musimy już jechać. No mam wrażenie czasem, że coraz więcej elementów się pojawia jakichś na tych trasach. Tutaj mamy jakieś kontenery z boku. No i zaraz Paździew stacja. Można powiedzieć, że w grze zyskała popularność w pewien niechlubny sposób. No ale po aktualizacji poprawiono to. Były tam naliczane punkty ujemne, pomimo że się zatrzymało na stacji. Dobrze, możemy się zatrzymać. Otwieramy drzwi. Sto 50 punktów, dalej 2 minutki opóźnienia. Brwinów, następna stacja. No też byłem troszkę krytyki odnośnie gry, ale jako fan kolei uważam to za chyba tytuł numer 1 z wszystkich gier do tej pory wyprodukowanych. No, Train Sim World
to trochę nie ta półka. Mimo że tam na pewno są zaangażowane większe pieniądze. W ogóle Transsyberian też bardzo fajny tytuł. To bardzo cieszy, że w Polsce potrafimy takie produkcje robić. Dobra. Zbliżamy się do stacji, jak widzicie. Jeszcze podprowadźmy. Otwieramy. No, mój procesor w tej chwili ma 3%, 4% użycia, czyli te przycinki albo są spowodowane z karty graficznej, albo właśnie z doczytywania tekstur z internetu, jakichś elementów gry, no i też może z synchronizacji. Nie do końca się znam, no ale synchronizacja z innymi graczami też jest jakiś bufor, który powoduje opóźnienia. No już powinniśmy dojeżdżać. My zaraz zobaczmy, gdzie dojeżdżamy dzisiaj. Skierniewice teoretycznie. No to jeszcze mamy trochę jazdy. Skład nas minął. Możemy się rozpędzać do końca tutaj. Po takiej przerwie troszkę moja podzielność uwagi między grą a nagrywaniem tego, co mówię, gdzieś tam zanikła i stąd może te opóźnienie. Też jak się długo nie gra, no to też jakieś tam odruchy zanikają. O, wyścigi. No ale nie mamy szans. O, widzicie tutaj o tym buforze synchronizacji mówiłem. No tam na pewno ze 140 może pojechać. A my tutaj tylko ledwo co 110 się rozpędzamy. Dobra, możemy jazdę bezprądową już zrobić.
I stopniowo hamować. Dobra, żeby nie nabierać opóźnienia, spróbujemy wyhamować w ostatniej chwili bardziej. Dobra. Hamulce są jak żyleta. Dobra, możemy hamować. Troszkę możemy pozwiedzać. No. Milanówek. No też nie chcę tu urazić, że mała mieścina. Bo nie znam takiej miejscowości. Ale być może jestem po prostu dużym ignorantem odnośnie miejscowości podwarszawskich w każdym razie. No, duży ruch jest chyba, no w grze jest w tej chwili godzina 13:22, godziny południowe, czyli dużo się dzieje. Cóż za skład nas mija. Towarowy. No, w Grodzisku bot siedzi, widzimy ikonkę komputera przy miejscowości. No ale fajnie, że trafił się nam skład, gdzie zatrzymujemy się we wszystkich miejscowościach. Wiem, że były, tak zdarzało mi się grać, że gdzieś tam w Warszawie się ruszało, a później już po drodze nie było przystanków. Taka gra jest nudniejsza. Tutaj mam dużą przyjemność prowadzić tego kibelka. O, tak 1,5 kilometra mamy czerwone światło, ale to jest czerwone światło z Grodziska. Będą 50. No, Grodzisk Mazowiecki, przynajmniej w grze tutaj ta stacja mi się bardzo podoba. Jest w takim starym stylu. Kręciłem tam jakieś materiały już dla Was z nastawni. No, zaraz się przyjrzymy, o ile nasz postój nie będzie zbyt krótki. Dobrze, możemy się zatrzymać. I otwieramy tutaj tym... Oj, złe drzwi otworzyłem.
No, postaram się. Aha. Mamy światło jeszcze. Chciałem wam pokazać ten budynek dworcowy. O, właśnie tamta nastawnia jest tutaj w oknie po prawej stronie, w bocznym oknie mojego składu. No a tutaj mieliśmy jeszcze. O, i tutaj kolejny skład. No fajnie, dużo się dzieje, to jest pozytyw, jak nasz dużo składów mija. No, podjadę pod semafor. No, dzięki temu będziemy mogli obejrzeć budynek. W Grodzisku. No tak, wszystkie perony zajęte. My dostaliśmy światełko. Proszę zobaczyć, piękny budynek. Grodzisk. Budynek jest jakiś. No, czasem współczesne budynki są nijakie. Przynajmniej robi wrażenie stacja w Grodzisku, że jest już to stary budynek. Dobrze, mamy i aktorów, kolejna stacja. I to jest nasze miejsce zatrzymania oczywiście. 13:26, jest 28. 3 minutki opóźnienia nam wpadło. No powiem, przyjemnie mi się dzisiaj gra, przynajmniej tutaj już widzę, nie ma przycinek, nie wiem jak z tą fonią będzie. No niby dwie bliźniacze firmy, które kiedyś były razem. No na jednej nic nie działało, płycie głównej, a na tej wreszcie mi się gra tak jak powinno. No i płyta była tańsza. To też zyskałem, mam płytę X670S. Ostatnio wyszły już 870E seria. No i dzięki temu serię 670 można kupić troszkę taniej niż do tej pory były. No tak samo z kartami graficznymi. W styczniu będzie chyba premiera kart serii 50. No i na pewno karty serii 40 cenowo spadną. No ale nie chciałem czekać do tego czasu, bo no, chciałem, żeby jak najszybciej te moje materiały były dla Was jak najbardziej atrakcyjne. No ale przypuszczalnie też w styczniu, w lutym ceny kart z serii RTX 40 powinny spaść, bo wchodzi seria 50.
No, chociaż tak naprawdę RTX 3090 nadal trzyma cenę. No co wy, tak pod sam krzyż mi każecie podjechać? Oj. Dobra. 6 minut się zrobiło. Jak torów, no tutaj kilka domków z ekranami dźwiękoszczelnymi. Dla takiego streamera czy osoby nagrywającej filmiki na YouTube, no taka awaria to jest strata. Jeżeli przez jakiś czas żadne nowe treści nie przybywają, no to odruchowo wiele ludzi odsubskrybuje taki kanał. No, dla mnie też to była jakaś strata w tym okresie, ale no, tak to jest czas. Kiedyś odnośnie retrogrania mówiłem o starych komputerach. Pamiętam mój pierwszy komputer. Działał kupę lat i nigdy nic tam się nie działo. Jak widać, kiedyś się dało produkować. Sprzęt super jakości. Między borów nam został w tej chwili 44 minuta. No, powinna być duża próba dla no tutaj się zagapiłem troszkę na drugi monitor. I właśnie po to jest system hamowania, czyli właśnie SHP i czuwak, żeby zatrzymać skład, jeżeli maszynista nie patrzy, co się dzieje. No i tutaj powinniśmy jazdę bezprądową już zacząć. I stopniowo możemy hamować. No i koniec naszej trasy. Ja Wam dziękuję za uwagę. No i dziękuję tym osobom, które nie opuściły kanału przez czas mojej awarii. Trzymajcie się. Do następnego materiału.